Dzisiaj jesteśmy na wyspie Isla, jesteśmy w destylarni Laphroaig. Ze mną dzisiaj ta oto whisky, jeszcze gorąca, ciepła butelka. Kurier przyszedł do mnie 3 godziny temu. Jest to 15-letni Laphroaig. Po prawie 15-letniej przerwie 15-letni Laphroaig wraca do korężu. Więc mamy kolejny korężowy comeback. Dopiero co wczoraj nagrałem film z powracającym do korężu Aranem 14-letnim, a tu dzisiaj taka niespodzianka, 15-letni Laphroaig. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy na wyspie Isla w destylarni Laphroaig. Przede mną tutaj 15-letni Laphroaig, który prawie po 15-letniej przerwie powrócił ponoć na stałe do korężu. Zanim jednak przejdę do faktów odnośnie samego tego wypustu, pozwolę sobie otworzyć tą butelkę i mam nadzieję, że to mi się uda za pierwszym razem. No, bardzo dobrze się otwiera. Pozwolę sobie nalać już tej whisky do kieliszków. No ładnie. Mam jeszcze drugi kieliszek, gdzie naleję trochę mniej, szkoda mi jej, i dodam odrobinę wody. Niech sobie pooddychają, ale ładnie pachnie już teraz. No dobrze, co mogę powiedzieć o samej whisky? Whisky ta jest po pierwsze 15-letnią whisky, tak jak już o tym wspomniałem. Jest zabutelkowana w mocy 46%. Warto nadmienić, że poprzednia 15 była zabutelkowana w mocy 43%, więc in plus mamy 3% więcej ABV. Oczywiście, albo nie tak do końca oczywiście, ale whisky ta ma naturalny kolor. Pisze na opakowaniu, że nie ma dodanego żadnego barwnika, jak i również, że ta whisky nie jest filtrowana na zimno. Więc można. Jeśli chodzi o maturację, jest bardzo prosta. Po prostu ex-bourbon. Amerykański dąb ex-bourbon. Jeśli chodzi o cenę, w tym momencie kosztuje ta whisky u mnie około 75 euro. Przypuszczam, albo mam nadzieję, że być może za jakiś czas będzie nieco taniej. Dobrze, słuchajcie, no chciałem dać poddychać tej whisky trochę dłużej, zrobić małego kata, wyjść sobie z tego pokoju i potem podejść do tych kieliszków, ale nie wiem, czy to ma sens, ponieważ cały pokój wypełnił się już zapachem tego Laphroaiga. Jest to tak i tak moje pierwsze podejście do tej whisky. Zaraz po otwarciu wezmę to po prostu pod uwagę. Niemniej przejdźmy już do strony praktycznej i po prostu skorzystam już z tej whisky, którą sobie wcześniej nalałem do kieliszka. Ale pięknie. Ale pięknie. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na nosie. Chyba mi zaraz łzy polecą, ale ze wzruszenia. No piękny, piękny, piękny Laphroaig. Laphroaig w pięknym wydaniu. Mam morskość, mam tu dym, mam torf. Mam te fenole. Takie Laphroaigowe fenole. I powiem tak, z jednej strony ten dym jest troszkę taki, powiedziałbym, cieplejszy, taki bardziej miękki. Nie jest taki suchy, ale jest bardzo, bardzo, bardzo intensywny. Zresztą czułem już ten torf, jak ten kieliszek po prostu stał tutaj, zaraz po nalaniu. Mam tutaj takie nuty cytrusowe, ale idzie to bardziej w stronę pomarańczy albo bergamotki. Bardzo fajny dąb.
ale są tam też jakieś takie korzenie. To nie jest tylko dąb. Są jakieś takie przyprawy korzenne. Teraz bardzo fajnie brzoskwinia. I tak troszeczkę tej piekarni. Coś takiego ze świeżego chleba. Ale pięknie. 46%, świetnie ułożona na nosie. Dopiero co otwarłem tą butelkę, zresztą widzieliście, ale jest świetnie, jest rewelacyjnie. No jest i wanilia, ale są takie klimaty siana, takiej słodkiej, żółtej trawy. Plus takie dojrzałe, no nie tyle może dojrzałe, słuchajcie, przepraszam, takie pieczone jabłko, słodkie pieczone jabłko i słodka, bardzo soczysta, bardzo dojrzała brzoskwinia. Ale pięknie. Teraz tak morsko i trawiaście. Ale mówiąc trawy, mam na myśli takie jesienne, takie żółte trawy. Dobrze. Przejdę sobie do tego kieliszka, gdzie dodałem odrobinę wody. Ale ona pachnie, jać się smole. No tu mam takie klimaty, powiedziałbym, Laphroaiga 10-letniego albo Select. Mam więcej jasnych owoców, stanowczo więcej jasnych owoców. Jest słodko, bardzo słodko, ale mam taką świeżość tych jasnych owoców, więcej morskości, ale piękny dąb, jaki ten dąb jest fajny. No fajnie ułożona whisky. Teraz znowu takie zapachy jak z piekarni, gdzie czułbym i świeży chleb, ale jednak więcej świeżego chleba, skórka świeżego chleba. Pięknie. Pięknie. Ale jest tu coś takiego, jest to jakaś taka przyprawa, której nie do końca potrafię opisać, którą nie do końca potrafię opisać. Dobrze. Aż mam ochotę wrócić teraz do tego kieliszka, gdzie nie dodałem wody. Pięknie. No słuchajcie, alkohol jest świetnie ułożony, nawet po tym, jak dopiero co otworzyłem tą butelkę, jest rewelacyjnie na nosie. Oj, teraz sporo słodyczy, sporo wanilii. No i ten dąb. I ten dąb jest taki, jakby go opisać? To drzewo jest ciepłe, jest delikatne. No jest dojrzałe, jest starsze, ale jest takie słodkie. Absolutnie nie mogę mówić o jakimś takim drzewie zbutwiałym, czy jakiejś stęchliźnie. Zrozumcie mnie, to jest jakaś taka starsza deska, która gdzieś sobie leży na słońcu, ma swoje lata, a teraz oddaje taką słoneczną słodycz. Jest coś takiego? Nie wiem. Ale czuję zarówno takie ciepło, jak i słodycz od tego drzewa. Ale pięknie wanilia teraz. Lody waniliowe. No i to owoce. No dobra, naprawdę już mam ochotę skosztować tej whisky. Sprawdźmy, jak jest na języku. Pięknie,
pięknie, pięknie. Świetny lafroigowy torf. Dym. I on jest fenolowy. Jest tak leciutko medyczny, ale świetnie tutaj ułożony. Jest taki, nie chciałbym powiedzieć łagodniejszy, jest taki bardziej miękki, ale bardzo, bardzo intensywny. Dalej go czuję. Na moim podniebieniu. Cały język i podniebienie prawie że ogniskowo. Prawie że ogniskowo. Ale to nie jest takie ognisko z Kilchomana. To jest tak coś pomiędzy Kilchomanem a taką popiołowością. Ale pięknie, pięknie. Jest lekko medyczny, ale nie aż tak medyczny. Kurczę. Świetny, rewelacyjny dąb, świetnie ułożona, świetnie się pije. Mam wrażenie, że pije tutaj 40% ABV, jeśli chodzi o odczuwalność, jeśli chodzi o intensywność smaku i zapachu, to chyba tak jak CS. O, teraz taki typowy Laphroaig. Jest więcej słodu teraz, jest i miód. Jest jakiś taki korzeń, jest jakaś taka przyprawa, no nie wiem, nie potrafię tego nazwać, no sorry, nie potrafię tego nazwać, ale jest tu coś, co odnajduję i nie umiem temu nadać jakiejś nazwy. Fajnie cytrusy, ale bardziej taka pomarańcza, powiedziałbym bergamotka. Pięknie, pięknie. Plus to siano, plus ta morskość. To wszystko jest tak świetnie, rewelacyjnie ułożone. Jak ta whisky smakuje. Jak ta whisky smakuje. Dobra. No sorry, ale to jest naprawdę radocha. Przepraszam za te odgłosy, nie wiem, może je wytnę, ale po prostu jak najbardziej ta 15 mi podchodzi. Dobra, czas na drugiego łyka, albo chyba jeszcze nie skosztowałem tej whisky, gdzie dodałem wody. Dobra moja. Dobrze, skosztuję teraz Laphroaiga 15-letniego z odrobinką wody. Ale fajnie. Więcej mam tutaj dębu, ale bardzo przyjemnego dębu. Fajnie ułożona. Leciutko przyprawy, ale minimalnie. Mam tu troszeczkę pieprzu. Bardzo fajne owoce. Słodkie, dojrzałe, ale żółte jabłko. Albo tak jakbym powiedział, właśnie takie pieczone jabłko. Bardzo dojrzała brzoskwinia. Słodka. Sporo morskości. Taka morska sól. I siano. Takie żółte trawy. Ten finish bardziej wytrawny, świetny balans, powiedziałbym tak. Na finiszu świetny balans pomiędzy taką słodyczą, owocowością, a tą wytrawnością. On jest leciutko wytrawny, ale myślę, że mówiąc, że ten finish jest wytrawny, to już tak troszeczkę na wyrost. Na końcu nie jest tak słodko jak wcześniej, ale jest świetnie. Przyjemnie ten dąb. Jest tak fajnie ciepło. Jest delikatnie. Jest kremowo. Dobra, mam ochotę na drugiego łyka tego Laphroaiga bez wody. Kurczę. Pięknie. Całe moje usta są wypełnione tym Laphroaigiem. Ten torf, słuchajcie, on jest bardzo intensywny. Bardzo intensywny. Łączy się z tym dębem,
z tą morskością i tworzy taką jedną, świetną całość. O, teraz wyczuwam również i coś cynamonu. Są to owoce, ale w tej chwili więcej morskości, troszkę soli morskiej i cały czas czuję ten dym. Jakbym był na plaży. Jakby gdzieś, nie wiem, było takie zgaszone ognisko, zostały resztki po tym ognisku i jednocześnie, nie wiem, odczuwałbym zapach brzoskwini i dojrzałego jabłka, jednocześnie takie żółte trawy, bryzę morską i coś z tego ogniska. Plus te cytrusy. Ta czerwona pomarańcza, bergamotka, tak jak pachnie herbata Earl Grey. Tam odczuwamy coś bergamotki, coś w tym rodzaju mam tutaj. No jest świetnie, jest po prostu świetnie. Jestem zachwycony. No dobra, ale żeby nie było tak łatwo, nie będę może za bardzo wydziwiał. Po prostu, jeśli koręcz, to koręcz. 18 w tym momencie nie mam. Po prostu mam 10. Użyję również Travel Retail 12. Wszystkie 3 są ex-bourbon i zobaczymy, jak wypadnie 15 na tym tle. Zaraz wracam. No dobrze, jestem z powrotem, z takim oto zestawieniem, a gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, jesteśmy na wyspie Isla w destylarni Laphroaig. Ze mną po prawej stronie koręczowa 10, zabutelkowana w mocy 40%, niestety z barwnikiem i niestety filtrowana na zimno. Tutaj mamy 12-letniego Laphroaiga, Travel Retail, jest to wersja 46% bez barwnika i bez filtracji na zimno. Zestawię teraz te dwie whisky z tą 15. Jeśli będzie jakaś potrzeba, tam stoi dość sporo Laphroaigów, które mogę w każdej chwili wyciągnąć i spontanicznie jeszcze, że tak powiem, dołożyć do porównania. Nie wiem, myślałem na początku też trochę o Quartercasku. Zobaczymy, czy będzie to konieczne. I nie wiem, czy potem zestawiać ją, czy nie zestawiać z Willem Dafoe. Tam mamy 14 lat, tu mamy 15 lat, ale tam mamy prawie 54% ABV i tam mamy finish w Sherry Oloroso. No i tam ta whisky jest dwukrotnie droższa. Niemniej, pozostanę na razie przy tych whisky, które tutaj mam i zacznę porównanie. W mojej prawej ręce standardowa 10. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj tylko 40% ABV. Niemniej również ex-bourbon, tutaj również ex-bourbon i tutaj również ex-bourbon. No jest fajnie, no co ja mam powiedzieć, jest fajnie. Jest Laphroaig, jest zabawa. No nie wiem, czy tutaj czymś się to różni. Dobrze. O tak. Oj. No to ta jest delikatniejsza, jest śmietankowa, jest kremowa. Robi wrażenie takiej oleistej. Oj, ta jest delikatniusia, ale intensywna. Delikatna, jeśli chodzi o te zapachy, które podaje. Mam praktycznie w tym kieliszku podobny klimat, co w tej 10, ale dojrzalszy, intensywniejszy, a jednocześnie delikatnie podany. No jest cudownie, no jest cudownie. Trochę dziwne, bo teraz w 10 troszeczkę, ale czuję jednak alkohol. Wiecie co? Zrobię tak, po prostu 10, 15, a potem 12, 15, bo myślę, że to będzie najprostsze. Przynajmniej jak dla mnie. Kosztuje 10. Ok. Jest fajnie. Bardzo pijalnie.
ale mam bardzo fajny dąb. Fajnie słodowo, słodko, morsko. Mam wrażenie, że tutaj jednak jest więcej słodyczy, ale nawet nie przypuszczałem, że to powiem przy 10 Laphroaig. Czuję tutaj troszeczkę więcej dębu, ale w sensie tanin. To jest super łagodna whisky, super pijalna whisky. Jeśli ktoś lubi torf, no to ją się pije bez problemu. Nie chcę powiedzieć w tym miejscu, że te taniny mi tutaj przeszkadzają. Nawet wcześniej nie wiem, czy bym je wyłapał, ale w porównaniu z tą 15 czuję, że ten dąb nie jest tak fajnie ułożony. Chociaż uważam, że jest świetny, delikatny i bardzo pijalny. Niemniej w tej 15 się dzieje. Dobrze. Pięknie, pięknie. No tutaj mam więcej tych cytrusów, ale tutaj też mam coś cytrusowości, ale tutaj jak gdyby te cytrusy są na takim wyższym poziomie. No nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Tutaj jest bardziej wytrawnie, mam więcej słodu i troszeczkę pieprzu teraz na nosie. Śmietana, bita śmietana. Owoce, świeże owoce, jasne, świeże owoce. Morskość i zarąbisty torf. Zarąbisty torf. Dobrze, skosztuję sobie tej 15. A co mi tam? No świetnie, świetnie. No czuć, że to jest dojrzalsza whisky. Czuć, że jest lepiej ułożona. To, co mi się podoba. Dobra, naleję sobie troszkę. Nie, że to potem wszystko wypiję, bo moja żona już czeka, aż tylko skończę nagrywać ten film. Też jest bardzo zainteresowana tym, jak smakuje ten 15-letni Laphroaig. Więc będziemy jeszcze, że tak powiem, potem kosztować i sobie porównywać. Na pewno będzie jeszcze bardzo fajny wieczór. Ale co chciałem powiedzieć? Może za szybko teraz, żeby to powiedzieć, ale powiem, bo znając siebie, potem zapomnę. Wczoraj robiłem film o Aranie 14-letnim i porównywałem go z Corężem. 10, 14, 18. I co mi się bardzo podoba w Aranie, że 10 mamy ex-bourbon, trochę sherry oloroso. 14 mamy ex-bourbon i mamy palo cortado. 18 mamy sherry oloroso. I nie tylko, że po prostu mamy ten sam destylat, który jest po prostu co 4 lata starszy, tylko mamy inny wetting. I bardzo, bardzo jest to fajne, bardzo mi się to podoba i fajnie się różnią od siebie te whisky w Corężu, nie tylko tym, że są dojrzalsze. I ta 15 była owiana troszkę tajemnicą, troszkę i nie. Można było się spodziewać, ale tak nie do końca było wiadomo, co w końcu będzie w środku. I powiem szczerze, dopiero dzisiaj, kiedy dostałem tą butelkę, wziąłem sobie to opakowanie, oczywiście poczytałem sobie z tyłu, co pisze i pierwsze, czego szukałem, to po prostu jaki jest wetting, jakie mamy tutaj beczki. No i oczywiście ex-bourbon amerykański dąb. I bardzo fajnie. Co mamy tutaj? Ex-bourbon amerykański dąb. Mamy tutaj ex-bourbon amerykański dąb. Czyli mamy praktycznie ten sam destylat w wersji 10-letniej, 12-letniej, 15-letniej. Oczywiście jasne, że to jest kwestia tego, jakie dobrali do tego beczki. No i przypuszczam właśnie, że tutaj, tak jak pisze na opakowaniu, że to są ręcznie wyselekcjonowane beczki, czyli poszli do magazynu, wybrali te najlepsze 15 i właśnie zlali tutaj. Prawdopodobnie. No dobra, zostawmy sarkazm na boku, ale przypuszczam, że te beczki tutaj są jednak jakieś lepsze niż w 10. To jest jednak standard, który walą tonami. No dobra, bardzo fajny standard i bardzo mi podchodzi. Absolutnie nie mam zamiaru tutaj nic powiedzieć złego przeciwko, nie mówi się po polsku przeciwko, na Laphroaiga 10-letniego. Niemniej, chciałem właśnie powiedzieć, mamy ten sam destylat w wersji 10 lat, 12 lat i 15 lat. I tak się zastanawiałem, kurczę, czy o to chodzi tylko w Corężu, żebyśmy potem kupili 18 i po prostu zobaczyli, jak ten sam destylat smakuje potem 3 lata później? No brzmi troszkę nudno, jak dla mnie. Nic odkrywczego, nic nowego, ten sam destylat, troszkę starszy,
troszkę starszy. No ale to nie wszystko. Trochę więcej pieniędzy, jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze więcej pieniędzy. No dobra, dobra. Niemniej, chcę powiedzieć, że w tym momencie absolutnie mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, jestem zachwycony. Pomimo tego, że nie wiem, tu nie ma jakichś fajerwerków, nie ma jakiegoś, nie wiem, ekstra finiszu, nie wiem, w Palo Cortado, czy nie wiem, w czymkolwiek, w Porto, a tutaj mamy sherry, a tutaj jeszcze, nie wiem, fino sherry, nie wiem, po prostu wszędzie mamy ex-bourbon i bardzo mi to pasuje. I bardzo mi to pasuje. Na początku taki byłem sceptyczny, ale teraz, kiedy skosztowałem tej 15, bardzo mi to pasuje. No dobra, już tak mówię, jakbym robił jakieś podsumowanie, a nie skosztowałem jeszcze 12. Niemniej chciałem to wyrzucić ze swojego serca, no i to uczyniłem. Dobra. W mojej prawej ręce 12 z lotniska. Mamy 46% alkoholu. Tutaj nie mamy filtracji na zimno i tutaj również nie mamy dodanych barwników. No i ona jest inna. I ona jest inna. O ile 10 ma bardzo podobny klimat, no dobra, może troszkę taki cięższy, mimo wszystko troszkę taki cięższy, ale podobny klimat do 15, to ta 12 ma mnóstwo świeżości w sobie. No słuchajcie, nie będę teraz opisywał tego wszystkiego, co czuję, bo to jest Laphroaig, to jest Laphroaig. I również czuję tutaj to wszystko, co czułem i w tym wypuście. Może nie w tym samym wydaniu, ale będę teraz po prostu mówił, czym ta whisky się różni. I w tym momencie ma tu coś takiego zielonego w sobie, coś świeżego. Może to nie jest złamana gałązka drzewa, to nie jest ten klimat, ale powiedziałbym, że raczej taka świeżo skoszona trawa, jakaś taka świeżość łąkowa. I tutaj ta świeżość i te owoce są na pierwszym planie. Nie tak bardzo wyczuwam tutaj ten torf jak w 15. Być może jest to wina tego, że jest to, że tak powiem, trzeci Laphroaig, którego wącham i mój nos troszeczkę się znieczulił na te fenole. Być może. Zaraz przejdę do 15 i to sprawdzę. Mam wrażenie, że tutaj ta świeżość tych owoców, świeżość takiej, nie wiem, trawy, jakiejś takiej łąki jest na pierwszym planie. No ona jest bardzo świeża i mam wrażenie, aż sobie porównam teraz do 10. No 10 robi wrażenie teraz bardziej ułożonej, ale myślę, że jest to wina tego, że tutaj mamy filtrację na zimno i 6% mniej alkoholu. Jednak tutaj jest więcej Laphroaiga w Laphroaigu, ale tutaj też mam więcej takiej świeżości w pozytywnym tego słowa znaczeniu i więcej takich akcentów ziołowo-łąkowych. Dobra, może wrócę do 15. Ok. No to słuchajcie. Tutaj mam podobną świeżość, taką jasność, taką słodycz tych owoców, tylko bardziej stonowaną. Czyli powiedziałbym teraz, że ta 15 ma coś w sobie z 10 i ma coś w sobie z tej 12. Oczywiście w takim dojrzalszym, bardziej ułożonym wydaniu. Dobra. 12 znowu w mojej prawej ręce i skosztuję teraz 12. Kurczę, jest fajnie. Jest fajnie. Jest bardzo fajnie. Słuchajcie, bardzo fajny Laphroaig.
jest więcej substancji, ale nie jest tak oleista jak 15, ale więcej się dzieje na środku i na przedniej części języka. Jest więcej przypraw, więcej pieprzu, ale robi wrażenie lżejszej, dużo lżejszej. Kurczę, jest fajnie. Jest inaczej w porównaniu do 10, ale jest bardzo fajnie. Czas na 15. No tu jest inaczej, tu jest inaczej. To tam jest sporo świeżości, takich zielonych akcentów łąkowo-ziołowych, które również tutaj odnajduję, ale nie tak intensywnie jak w 12. Tutaj dodatkowo świetny dąb, dojrzały dąb, który to wszystko scala. No powiem tak, to jest taka whisky, którą się bardzo dobrze, fajnie i łatwo pije. Oczywiście, założenie, lubisz whisky torfowe, ale fajnie się pije. Mam wrażenie, że pije się tak łatwo i tak fajnie jak 10. A jest lepiej ułożona, jest dojrzalsza i jest bardziej intensywna. Przy czym muszę powiedzieć, że 10 ma troszeczkę więcej takich akcentów, nie wiem jak to powiedzieć, albo powiem tak, że jest troszeczkę mniej słodka. Kurczę, ja wiem, czy jest mniej słodka. 10 właśnie jest słodka, tylko że ona gdzieś tam ma troszkę tych tanin i mamy tak troszeczkę, nie chcę powiedzieć goryczy, bo tutaj nie ma goryczy, ale jest tu troszkę takich tanin, że dodaje to takiego, nie wiem, i dodaje tak troszeczkę takiej wytrawności, no nie wiem jak to nazwać. Nie chcę powiedzieć goryczy, bo absolutnie nie odczuwam tej goryczy, ale ten dąb tutaj jest troszeczkę inny. No nie wiem jak to powiedzieć, troszeczkę wytrawny. No sorry. Nie chcę tutaj jakichś negatywnych epitetów wyciągać, bo ta whisky mi smakuje. To jest całkiem fajny standard, nawet kiedy ma 40% i ma ten barwnik, dalej będzie mi smakował. Fajna whisky, ale tutaj ten dąb jest cieplejszy, jest słodszy, jest jeszcze bardziej przyswajalny. Po prostu nie wiem, on otula. Robi wrażenie takiego fajnego, ciepłego drzewa. Nie wiem, jak to inaczej określić, ale po prostu bardzo mi podchodzi. Znowu w 12 tego drzewa nie mam tak dużo, jak w 10 i w tej 15. Mam więcej takiej świeżości, owocowości i takich klimatów trawiasto-ziołowych. To, co mi się podoba, zrobiłem ten wywód na temat Arana, to co mi się właśnie podoba. Mam tutaj destylat, który był leżakowany w beczkach po bourbonie 10, 12 i 15 lat. I wszystkie 3 mi podchodzą. Wszystkie 3 mi smakują i moim zdaniem wszystkie 3 mają prawo bytu. No przepraszam, że tak to określiłem, ale po prostu jest dobrze, jest świetnie i absolutnie nie jest nudno. Jeśli lubisz Laphroaiga i jeśli lubisz ten destylat, to ta 15 jest dla Ciebie. Ta 15 po prostu jest dla Ciebie. Ja jestem bardzo zadowolony. Więc podsumowując, dzisiejszym bohaterem jest ten oto Laphroaig 15-letni, którego miałem przyjemność dzisiaj na Waszych oczach po raz pierwszy skosztować, powąchać. I jest to moje pierwsze spotkanie z tą butelką. Nawet nie miała czasu, żeby, że tak powiem, sobie odpocząć, pooddychać. Po prostu tak ją wziąłem teraz na żywca i jest rewelacyjna. Jest świetna, jest bardzo dobrze ułożona, rewelacyjny dąb, dojrzały Laphroaig, czuć tutaj te 15 lat, a jednocześnie czuję, że to jest Laphroaig. Powiem tak, ten torf i dym, no nie wiem jak tak powiedzieć, jest troszkę delikatniejszy, jeśli chodzi o przekaz, jeśli chodzi o formę, ale jest dalej bardzo intensywny. Nie mogę powiedzieć, że tego torfu tu jest mniej niż w 12 czy w 10. Na serio, nie potrafię tego powiedzieć. On tu jest.
On tu jest. Chociaż teraz czuję, że jednak 10 na nosie chyba jest słodsza. No dobra, okej. W 12 tego torfu jest więcej. Okej, w 12 tego torfu jest więcej. Niemniej, to nie jest tak, że ten torf gdzieś się tutaj stracił. Jest tutaj obecny. Jest w bardzo fajnym wydaniu. Po pierwsze, dalej to jest Laphroaigowy torf, dalej to jest Laphroaig taki, jakiego znamy, ale w lepszym wydaniu, w dojrzalszym wydaniu, w intensywniejszym, a jednocześnie delikatniejszym, bardziej ułożonym wydaniu. No nie wiem, czy muszę dodawać coś więcej. No słuchajcie, to jest moje pierwsze spotkanie z tą whisky. Jak najbardziej wyrwała mnie z butów. Cena 75 euro to nie jest mało. Powiem tak, ok, 15 Glen Scotia, możemy ją kupić w granicach 60 euro. Wczorajszy Aran 14-letni w granicach 65 euro, więc tutaj muszę dodać 10-15 euro, żeby mieć tą 15. Absolutnie nie żałuję, że to uczyniłem. Mam nadzieję, że być może z czasem będzie nieco tańsza, ale jak dla mnie, nawet te 75 euro jak najbardziej tutaj pasuje. Czy mam tutaj coś odkrywczego w porównaniu do tych wypustów? Nie. Tu nie mam jakichś super fajerwerków, nie mam czegoś, czego nie znalazłbym tutaj. Ale tu odnajduję to, co mam w tych butelkach w jeszcze lepszym wydaniu. Jest to jeszcze lepiej podane. Smakuje jeszcze lepiej, intensywniej, z jednej strony łagodniej, oleiście, dojrzalej i po prostu lepiej. No ciekawy jestem Waszego zdania. Czy mieliście już możliwość skosztowania tej 15? Proszę, podzielcie się swoimi wrażeniami ze mną w komentarzach. No i mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za to, że mnie wspieracie, że oglądacie moje filmy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!